Witajcie drodzy obserwatorzy. Witajcie na moim kanale. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Pod koniec 5. odcinka doszło do niewidzialnego, ale głęboko odczuwalnego trzęsienia ziemi między Doą a Yamanem. Cukrzycowa śpiączka wujka Nazmiego, szpitalny pośpiech, wymuszona noc spędzona razem i zasypianie Doły w ramionach Yamana wczesnym rankiem. Wszystkie te wydarzenia stworzyły naelektryzowaną atmosferę, w której zderzyły się dwa przeciwstawne bieguny. Ale prawdziwa burza dopiero się zaczyna. Doa przypominająca sobie, że Aman to młody mężczyzna, którego upokorzyła podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tajemnicze ostrzeżenie pana Nazmiego o Hulusim i obsesyjna inwigilacja Merta to 3 główne punkty zwrotne, które będą stanowić główną oś nadchodzących odcinków. Kiedy Doa jadła przed domem Yamana, szukając swojego psa, poczuła się, jakby uderzył w nią piorun, gdy zobaczyła płaszcz, który miał na sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Błysk olśnienia uderzył ją i przypomniała sobie ten płaszcz. Fala wstydu i wyrzutów sumienia zalała ją, utrudniając oddychanie. Wspomnienie tego, jak patrzyła z góry na młodego mężczyznę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak mówiła protekcjonalnie, jak praktycznie go zmiażdżyła, zaszczepiło w niej niewypowiedziane poczucie wstydu. Pomimo całego tego upokorzenia, Yaman pomógł jej, wspierał ją w kwestii wujka Nazmiego, a nawet otworzył przed nią swój dom. Co więcej, Doa naruszyła prywatność Yamana, grzebiąc w jego pokoju. Kiedy Doa dowiedziała się tej prawdy, początkowo była zszokowana i unikała Yamana. Nie śmiała się z nim skonfrontować, unikając go za każdym razem. Jednak poczucie sprawiedliwości i sumienie zmusiły ją do działania. Pewnego ranka poszła do domu Yamana, zapukała do jego drzwi i przygotowała mu śniadanie z przeprosinami. Wyznała Yamanowi, że to ona była tą osobą z rozmowy kwalifikacyjnej i przeprosiła za to, co powiedziała. Yaman z właściwym sobie opanowaniem mówił jej, że nie ocenia ludzi na podstawie ich przeszłych błędów, uspokajając Doę. Ta rozmowa roztopiła znaczną część góry lodowej między nimi, potęgując podziw i szacunek Doły dla Yamana. Odtąd nie będzie już postrzegał Yamana jedynie jako irytującej osoby. Zacznie dostrzegać w nim człowieka godnego, dojrzałego i cnotliwego. Ostrzeżenie Nazmi Beja skierowane do Yamana, uważaj na Hulusiego, jest zapowiedzią mrocznej tajemnicy z przeszłości. Nazmi Bej wie, że lata temu, kiedy zawarli umowę o wspólnym zaopatrzeniu w wodę, pozwolił Hulusiemu nadmiernie podlewać swoje pola, poświęcając nawet własną ziemię, aby ocalić majątek Hulusiego. Jednak Hulusi nigdy nie zapomniał tej przysługi. Ponieważ działanie Nazmi Beja zrujnowało tajną umowę eksportową, w którą Hulusi był wówczas zaangażowany. Hulusi przypisał incydent zazdrości Nazmi Bej i od lat żywił do niej urazę. Teraz Hulusi we współpracy z Mertem planuje przejąć Nazmi Bej i farmę. Mert, który zniszczył pompę wodną, zdziałał zgodnie z instrukcjami Hulusiego. Jego celem jest postawienie farmy Nazmi Bej w trudnej sytuacji i odkupienie jej po odpowiedniej cenie. Jednak interwencja Yamana pokrzyżowała ten plęć. Nazmi Bej przypomina Yamanowi o tej niebezpiecznej grze. Kiedy Yaman słyszy to ostrzeżenie, przychodzi mu na myśl Doa Kantu. Jeśli Hulusi i Mert współpracują, Doa również jest ich celem. Czuje, że musi ją chronić. Ta myśl budzi w nim uczucie zaborczości, którego nigdy wcześniej nie czuł. Noc, w której Doa i Yaman zostają zmuszeni do spania w jednym łóżku, staje się punktem zwrotnym w ich życiu. Krótka chwila, którą dzielą, gdy budzą się rano, jest w rzeczywistości dowodem na to, jak głęboka stała się ich więź. Tej nocy Doa spała, tuląc Yamana w swoim śnie.
To najwyraźniejszy sygnał, jaki wysyła jej podświadomość: jestem bezpieczna z tym mężczyzną. Kiedy Yaman budzi się rano, widzi Dołę chwytającą go za gardło i czuje, jak jego oddech utyka w gardle. Ta kobieta, która go dotykała, ujawnia kruchość kryjącą się za jego twardą powierzchownością. W przyszłych odcinkach, gdy Yaman dowie się, że Doła był nękany przez Merta, skonfrontuje się z nim i zagrozi mu, by nigdy więcej się do niego nie zbliżał. To doprowadzi zaufanie Doły do Yamana do szczytu pontu. Kiedy Doła dowie się, że Aman jest w rzeczywistości synem bogatej, opuszczonej rodziny ze Stambułu, która zbankrutowała, a on stracił wszystko, jej podziw i litość dla niego przerodzą się w głęboką miłość. Niezachwiana godność Yamana, nawet w tych trudnych czasach, całkowicie podbije serce Doły. Próba zdyskredytowania Yamana przez Merta poprzez przekazanie nagrania z drona Hulusiemu sprawi, że Doła stanie po stronie Yamana i odnowi w nim swoją wiarę. To emocjonalne trzęsienie ziemi, które rozpoczyna się między Dołą a Yamanem od 6. odcinka, nieuchronnie przerodzi się w wielką miłość w kolejnych odcinkach. Jednak ta miłość nie będzie łatwą podróżą. Zacznie się od przyjaźni, Doła postara się znaleźć Yamanowi pracę, aby spłacić dług i szczerze go przeprosić i spędzą razem czas. W tym czasie lepiej się poznają. Potem nastąpi okres zazdrości i konfliktów. Niespodzianka z przeszłości Doły lub obecność innej kobiety zainteresowanej Yamanem rozpalą w nich oboje wulkan emocji. Choć będą mieli trudności z rozpoznaniem tych uczuć, dotrą do punktu bez powrotu. Kiedy plany Hulusiego i Merta osiągną punkt kulminacyjny, Aman i Doła będą zmuszeni działać razem, a w tej chwili wielkiego niebezpieczeństwa Aman zaryzykuje życie, aby uratować Dołę. W tym momencie Doła zrozumie, że kocha tego mężczyznę. Kiedy wszystkie przeszkody zostaną pokonane, Doła i Aman wyznają sobie miłość w deszczu lub o zachodzie słońca Puntiej. Aman powie Doi, że nienawidził jej podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, ale teraz nie może bez niej żyć. Doła ze łzami w oczach wyznaje, że go kocha, żałując, że nie zdała sobie z tego sprawy wcześniej. I tak historia, która zaczyna się od zniewagi na rozmowie kwalifikacyjnej, a kulminacją jest nocny uścisk pośród kłótni o wodę na farmie wujka Nazmiego, przerodzi się w jedną z niezapomnianych historii miłosnych w tureckich dramatach. Bo najpiękniejsze miłości rodzą się na najtrudniejszych ścieżkach. I Doła i Yaman odnaleźli się na tej drodze. Na razie dotarliśmy do końca kolejnej analizy. Możecie podzielić się swoimi cennymi opiniami w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby oglądać więcej filmów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Do widzenia.